Hejo, zróbcie razem ze mną ołowie dla mojego hobby horsa. Do wykonania takiego ołowia będziecie potrzebowali 8 klamerek i 2 kółeczek, większych lub mniejszych, na zrobienie wędzidła. No i oczywiście ekoskóra, w moim przypadku jest to kolor różowy. Zaczynam od odrysowania pasów o szerokości około 8 mm i rysuję ich dosyć sporo. I następnie odrysowuję wszystkie potrzebne mi rzeczy na ekoskórze, czyli potylica, nachrapnik, ten różowy. Ja zrobiłam go trochę za krótki, następnym razem zrobię na pewno dłuższy i wy lepiej wytnijcie sobie dłuższy kawałek. I po odrysowaniu tego wycinam to i układam ponownie na ekoskórę. Po drugiej stronie jest kolor różowy, więc układamy to, ten beżowy do beżowego i potem to zszywamy na maszynie, aby był właśnie taki efekt, że po dwóch stronach jest kolor różowy. Następnie na białej ekoskórze odrysowujecie prostokąt, składacie go na pół na przeciwnej stronie i zszywacie go. Po zszyciu obracacie go na tą poprawną stronę i w ten sposób nie widać Wam żadnych szwów. Wycinacie paski, które wcześniej odrysowaliście i przyszywacie je do ekoskóry. Znów w ten sam sposób, czyli ten kremowy kolor do kremowego, bo na drugiej stronie jest różowy. Aktualnie na te paski schodzi najwięcej czasu, ale jeśli nauczę się, jak zszywać lepiej i szybciej, to na pewno dam Wam znać. Ten biały prostokąt układacie na nachrapniku i naszywacie go równo. I teraz może być taki troszeczkę trudniejszy fragment, ponieważ zginam każdą wystającą część i zszywam ją, aby powstało mi takie ładne zaokrąglenie. Niestety nie miałam jak Wam tego nagrać, ponieważ zepsuł mi się statyw. Chodzi mi o właśnie takie zaokrąglenie po bokach, po dwóch stronach. Tutaj możecie zobaczyć stare ołowie dla Rose i właśnie tutaj Wam próbuję porównać, jak wygląda zaokrąglone ołowie, ten nachrapnik, a jak nie. A mi właśnie bardzo zależało, żeby uzyskać taki efekt zaokrąglony, bo uważam, że wygląda to dużo ładniej. Tutaj nagrałam jeszcze taką przebitkę, jak to dokładnie wygląda. Nie jest to oczywiście idealnie zrobione, ponieważ mam złą maszynę. Ale no starałam się jak mogłam, no i efekt finalny podoba mi się. Moja maszyna jest na tyle słaba, że bardzo ciężko jej przeszyć taki kawałek materiału. Jeśli nie wiecie, jaką długość tego prostokąta zrobić, najlepiej zmierzcie pyszczek Waszemu hobby horsowi i następnie zdecydujcie się, którą długość wolicie. Czy żeby była na całą długość ten biały pasek, czy może na mniejszy kawałek. Ja mam tutaj akurat 2 ołowia i na tym czarnym, jak widzicie, jest ten biały pasek krótszy niż na tym różowym. Mi osobiście chyba bardziej podoba się ten krótszy na czarnym. Następnie zszywacie kolejny biały prostokąt w taki sam sposób jak poprzedni. I tym razem naszywamy to na potylicy. Niestety ta potylica nie wyszła tak, jakbym chciała. Ja oczywiście marzyłam o takiej pięknej, idealnej, zaokrąglonej potylicy, ale niestety zderzyłam się z rzeczywistością i nie byłam w stanie tego tak dopasować, jak w przypadku nachrapnika. W pewnym momencie już się tak zirytowałam, że po prostu poucinałam te paski tak, żeby był delikatnie wystający biały pasek. I tak to właśnie wygląda. Jak już wcześniej wspominałam, wytnijcie sobie większy ten różowy pasek, ponieważ ja zrobiłam troszeczkę za krótki i nie mam tak dużej regulacji. I teraz po prostu tam przyczepiamy klamerkę. Następnie wycinamy 2 równe paski i przyczepiamy tam również po 2 klamerki. Będzie to część do nachrapnika. I ja te 2 paseczki przykleiłam na klej, ponieważ myślę, że moja maszyna nie dałaby rady tego przeszyć kolejny raz. Wycięłam również taki mały kawałek różowej ekoskóry i przykleiłam ją i zrobiłam taką dziurkę na skośnik. W tym poprzednim ołowiu mam tutaj taką dziurkę niesklejoną całkowicie i mogę bez problemu wyciągać i wkładać ten skośnik i mogę zdecydować każdego dnia, na jakim ołowiu chcę jechać. I tutaj szyję kolejne paski. Taka moja rada, zszyjcie sobie więcej tych pasków od razu, żebyście mieli to z głowy. Bo ja osobiście bardzo nie lubię zszywać tych pasków, bo tu mi maszyna zejdzie, tam mi zejdzie maszyna i robi się krzywy pasek, bo jest nierówna nitka. I następnie wycinam sobie równiutkie paseczki. Jak widzicie, jest ich aż 8 i w tych akurat 2 paseczkach robię 4 dziurki.
Jedną u góry i jedną na dole i wkładam w nią klamerkę. Tutaj Wam dokładnie pokazuję, jak powinno to wyglądać. Możecie użyć grubszych klamerek, mniejszych, jak chcecie. Ja tutaj próbowałam to przyszyć, ale nie poszło mi i finalnie poddałam się i skleiłam to klejem. Następnie odrysowujecie, wycinacie i zszywacie pasek na czółek. Staram się go uszyć jak najładniej, tylko potrafię. Zróbcie go trochę dłuższego, aby moglibyście go później zgiąć. Takim zapasem 2 cm. Ja tym razem zdecydowałam się na takie perełki, a nie na kryształki, bo po prostu mi to pasowało. I skleiłam je na klej. Potem jak one się trochę skleiły, dodałam takiego motylka, którego również przykleiłam. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wolicie kryształki, czy może takie perełki również Wam się podobają. I teraz czas na część od wędzidła. Ja w tym przypadku mam wędzidło autorstwa Toriki. Ale pokażę Wam, jak ono jest wykonane. Składa się z 2 kółeczek. Wy możecie wybrać większe lub lepsze, w zależności jakiego macie hobby horse'a. Wcześniej uszyte 2 paski, w którym robiliście 2 dziurki na jeden pasek i wkładaliście 2 klamerki. I właśnie w taki sposób przeprowadzacie to przez to kółeczko. Aby zrobić takie wędzidło, wystarczy, że znajdziecie jakiś drucik i w taki sposób go splączecie na tych kółkach lub agrafki, jeśli nie macie takiego drucika. I tutaj po prostu możecie się dokładnie przyjrzeć, jak to jest zrobione. I zaraz Wam pokażę, jak to wszystko złożyć w jedną całość. I tutaj teraz Wam pokażę, jak zapiąć to głowie krok po kroku. I od czego zaczynam. No i tak właśnie wygląda to ogłowie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy takie kolorowe ogłowie Wam się podobają, czy jednak wolicie klasyki typu czarne, brązowe itd. Też napiszcie mi, czy podoba Wam się to ogłowie, które wykonałam. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. No i co, widzimy się już niedługo. Także pa!